Zaczynać. Kolejna konferencja. Dzisiaj przed nami konferencja drużyny FC Flory Tallin, mistrza Estonii. Za moment przywitamy naszych gości. Jest z nami Jürgen Henn, trener drużyny estońskiej, oraz Konstantin Wasiljew, zawodnik. Hello everybody. Today we have the press conference of FC Flora. They are with us the coach and the player of the team from Estonia. Tere tulemas Polase. Witamy. I za moment rozpoczniemy tutaj od wypowiedzi trenera. Coach, please say a few words about the game. Yeah, obviously the opponent is really tough. You don't become Polish champion by chance, so we know that we are facing a huge challenge. But let's say the games from 2021 when we played against Legia, we had some tough opponents in Europe, so that gives us some belief. But yeah, we understand that challenge is tough. Trener przekazał, że oczywiście tutaj szykuje się bardzo trudne wyzwanie dla jego drużyny. Takim jest starcie z mistrzem Polski. Pamiętają mecze z Legią Warszawa, które były bardzo ciężkie. No i tutaj też zapowiada się trudne wyzwanie dla drużyny Flory. Konstantin, if you could say a few words about the game. Hello. I agree with Jürgen. It's really maybe the strongest opponent who we could have in draw. So we are preparing for a tough match and expecting a good atmosphere in stadium tomorrow, and hope that we will be. I'm pretty sure that we will be ready to show our maximum what we have for today. Konstantin dodał, że zgadza się z trenerem Jürgenem. Tutaj to na pewno jest jeden z najmocniejszych, jeśli najmocniejszy przeciwnik, który Flora mogła wylosować. Drużyna z Flory szykuje się na trudny mecz i bardzo dobrą atmosferę na stadionie, ale postara się tutaj sprostać wyzwaniu. I teraz, szanowni państwo, czas na pytania. Można podnieść rękę. If you have any questions, please hands up and go on. But just to let you know, we will talk in Estonian. So would be great if we do this in English so everybody will understand us, okay? Is it possible? No. Okay, it can be in Estonian. Ma küsin äkki paari asja pärast teilt eesti keeles lihtsalt ära, eks? So Jürgen, how have these few days in Poland been? How has been the team prepared? What's the situation on the injury front? I think it's been normal. The conditions here are good, so team has had, I think, this good couple of days. Everything is going as planned, so nothing special to report on this. And with injuries, it's the same. The players who are here are ready to help us, and let's say with some players there are questions about let's say how many minutes, but all the players who are here should be available for tomorrow. Przetłumaczę od razu. Trener wspomniał. Pytanie do trenera dotyczyło tych dni w Polsce, bo Flora jest od kilku dni w Polsce. Jak tutaj spędziła ten czas? Trener dodał, że warunki były bardzo dobre. Dobre dni, dobra praca, zrealizowany plan. Nie było to nic specjalnego, o czym można byłoby jakoś bardzo szczegółowo mówić. Kontuzje i stan kadrowy, wszystko się tutaj na razie nie zmienia. Jest tak, jak było w ostatnim czasie i ta kadra, która przyjechała do Polski, jest tu na miejscu, jest w stanie pomóc drużynie osiągnąć wynik. Continuing, Jürgen, what kind of match do you expect from Raków? What kind of football do they play, and how to counter that? What are the weapons that you can use against them? Yeah, from what we've learned, what we've tried to study is that they play a really aggressive, hard-working team. They are, I think, well disciplined. So obviously in this league you also have to have individual quality. So I think they are a well-rounded team. So yeah, that's
why we are expecting really a tough match. So yeah. Pytanie dotyczyło, jakiego meczu spodziewa się trener Flory. Odpowiedział, że Raków gra agresywnie, dużo pracuje, jest dobrze zorganizowany i ma dobrą dyscyplinę gry. No i oczywiście dużo jakości w grze piłkarzy Rakowa. Zapowiada się bardzo ciężki mecz. Kostya, you're back in Poland. What kind of feelings does this bring to your mind, to your heart? It's always good to be here, especially when it goes about playing football. So I know that here is this football culture in a high level, and so I always enjoy it, and I think this is what we also have to do tomorrow, to enjoy this atmosphere, to be ready for a difficult match, but this is why Estonian players play football. They want to play against European teams. So for me in Poland is always good to be. Pytanie do Konstantina dotyczyło tego, że wraca do Polski po przerwie. Konstantin odpowiedział, że ma tutaj same dobre odczucia. Jest tutaj w Polsce piłkarska kultura, która bardzo mu się podoba i zawsze mu się podobała. Jutro czeka na atmosferę, która jest dobra na polskich stadionach i tak to wygląda. Zawsze te odczucia, które ma w Polsce, są bardzo pozytywne. Ochtus, Jurgen. Po polsku. Mam akurat dużo pytań, ale no pierwsze z brzegu. Czy trener chciałby, jeśli potrzebuje, wzmocnić zespół o piłkarzy z zagranicy? The question is if the coach needs the players from other countries to get as a transfer to the team to make it stronger. You mean me? Yeah. Me? Let's say, yeah, as a coach, you always want to have the best players that you can get. So yeah, it has to be a good cooperation with the team. So if the president says that you have these players, then yeah, it's my job to do the best with the players we have. So if you ask me if I would like to have I don't know, Ronaldo or Messi, of course, yes, I would have to. but yeah, we have our own policy, and that's how it is. So. Tak, trener zawsze chciałby mieć jak najlepszych zawodników, tak jest z każdym trenerem, natomiast musi radzić sobie z taką kadrą, jaką ma. Gdyby mógł ściągnąć Ronaldo czy Messiego, to oczywiście byłby bardzo szczęśliwy, natomiast musi sobie poradzić w takich warunkach, jakie są. Second question. Skąd tyle kontuzji w trakcie tego sezonu? Apogeum tego wszystkiego to było 1 kwietnia w meczu z Tameką Tartu, gdzie Siergiej Zeniów uratował remis w doliczonym czasie gry. The question is about the injuries. What is the reason that there is a lot of injuries in the team, and the most of them are now in the last game. I don't know the name of the team. Yeah. 1st of July with Tameka, Sportland Arena, and Sergei Zenyev 90+3 goal. Yeah. So yeah, for the injuries, let's say it's. I think a little bit unlucky also, because some of the injuries are really, let's say, difficult to understand, or unusual a little bit. So it's yeah. We've in this we haven't had the luck, I think, a little bit. So yeah, because also at the start of the season, some of the players had to play more, and then it was this difficult cycle that they had to play more maybe than we would have liked, and then it created more injuries. But yeah, hopefully from this week we are starting to get some players back. So hopefully we are a little bit past this. So yeah, maybe 1 or 2 weeks still to suffer in this way, but hopefully yeah, we will have them back soon. Pytanie dotyczyło, to powtórzę, o te kontuzje, skąd ich się tyle bierze i skąd to apogeum w ostatnim czasie. Trener odpowiedział, że jest to trochę pechowe, jest to trochę ciężkie do wytłumaczenia, bo te kontuzje są takie nie dość często spotykane. Zawodnicy grają dużo, ale już teraz od najbliższego czasu będą powoli wracać do drużyny.
Question about two players, Evert Grunwald and Władysław Krejda. Evert Grunwald. W lidze raczej nie jest on zbyt często testowany albo nękany w meczach Premium Ligi. Zakładam, że tutaj może być częściej testowany. Czy jest on na to gotowy? I pytanie, czy od pierwszej minuty możemy się spodziewać w wyjściowym składzie Władysława Krejdy? Okay, so the question was about two players. Yes, if he can play more, and Krejda, Władysław Krejda, if he can be in the lineup in the another game and next game. Nie zrozumiałem do końca. Znaczy, zagrał w ostatnim meczu z Pajdę, w drugiej połowie wszedł. No i zastanawiam się, czy... Słucham? O to pytanie, czy wyjdzie, czy jest taka możliwość, czy wyjdzie w pierwszym składzie. Okay, so the question is if he will play in the first line. Must you help me? We'll see. Evert, obviously, he's still young. He doesn't have, let's say, this experience in let's say, in this level, in this atmosphere too much. But that's always been also the policy of this club. That at some point, young players have to play this game. So he's, I think, shown character. Because now I think he's getting used to this first team football and to also be under pressure a little bit. So I think, of course, it's a challenge for him, but also in the preseason he had to play some tough opponents, and I think he did well. So yeah, I think he can handle it. Yeah. Question, to już tylko przetłumaczę, żeby tutaj każdy zrozumiał na sali. Pytanie dotyczyło dwóch zawodników. Trener mówi, że taka jest polityka klubu też, żeby dawać szansę młodym piłkarzom i że czasami trzeba ich wrzucać na taką głębszą wodę, dawać troszeczkę trudniejsze wyzwania, ale oni dają radę, więc tutaj trener jest spokojny. Pytanie odnośnie tego, że tak mniej więcej od 2 lat naliczy się kilka meczów, gdzie Flora ma już praktycznie mecz wygrany, a ten mecz remisuje bądź przegrywa. Przykład rok temu z Seniajoki, przykład z Pajde Linameskont 3-3, sprzed 2 lat mecz, czy z Kuressaare pod koniec sezonu 2021, gdzie Otto Robert Lip strzelił bramkę sezonu. No takich meczów jeszcze było. Nawet zwycięski mecz w zeszłym roku z Pajde Linameskont 2-1, gdzie przy 2-0 rywal dostaje czerwoną kartkę, strzela bramkę i Flora ledwie dowozi ten wynik, przynajmniej w mojej opinii. So the question was from last 2 years, Flora sometimes lose the game that should won the game, and I think what is the reason about that? I z czego to się bierze? Yeah, but I think in the last 4.5 years, we've lost 4 games in the league. So each year only 1 game we lost. So it's I think sometimes you will have bad games. So in 4 years we've lost only 4 games in the league. So I think it's not such a big deal. I think so. So yeah, of course there are. There are games we should have won. Of course, so we understand. We've had really good chances to go the let's say season unbeaten without any losses. Already 4 times, I think, even 4 times, I think. So yeah, of course, if it's such a long season and also these Euro games where you have to a little bit divide your maybe attention and also the workload of the players, then these accidents can happen. But yeah, it's I think football. There even the best teams lose sometimes. So. Pytanie dotyczyło, przypomnę, że od 2 lat czasami Florze zdarzało się przegrać mecz taki, który był już wygrany, gdzie prowadziła i przegrała. 3-0 na 300. Tak, trener tutaj skomentował, że tylko że przez ostatnie 4 lata Flora przegrała 4 mecze łącznie w lidze i czasami po prostu takie wypadki przy pracy się zdarzają, tak mówiąc w skrócie. I tutaj pytanie do obydwu trenera i piłkarza. Bo byłem ostatnio w Tallinie, no i pogoda taka była 16-20 stopni, deszcz, czasami słońce. Tutaj mamy zupełnie inną pogodę. Czy jesteście na to gotowi? So the question is about the weather.
In Tallinn, it was 16 degrees, maybe 20 degrees, and if you are ready for such a hot weather like here in Poland. I think we don't have a choice. We have to be ready. So we cannot ask a better weather condition for us. So, but for both teams, I think it won't be easy to adapt. But we have kickoff at 8 o'clock, so I think it would be a little bit better than now. No to tutaj Konstantin powiedział nam, że nie mają wyjścia, muszą być gotowi. Taka jest pogoda w Polsce, dla obu drużyn jest taka sama pogoda i mecz jest o godzinie późniejszej, więc tutaj nie jest to problem, żeby ten upał jakoś bardzo doskwierał. Jeszcze dwa pytania do Kosti. Czy jesteście gotowi na to, że rywal może doprowadzić grę, a nie wy, bo tak się zazwyczaj zdarza w lidze estońskiej? I czy jesteście gotowi też pod względem mentalnym? Chodzi mi o to, że no, z waszego punktu widzenia, nie daj Boże, będzie sytuacja taka, że po 15 minutach może być 1-0, a może 2, nie daj Boże, i trzeba będzie się pozbierać. Czy jesteście na taki scenariusz gotowi? So the question was about the leading in the game by Raków, if Flora is ready for this, and if the team is ready for from the mental way to handle the game against strong team. First, I think the most of the observers expect that Raków will lead the game. To put the rhythm, we will try to put our game, but they play at home, so I think it's quite obvious that they won't dominate. And the second, we start from 0-0, and we will do our best to keep this score what we need as long as possible. And if Raków should score, then okay, we have to accept and fight for the rest of the match to score against them. So I think in Europe we were quite successful at some games to go from 0-1, 0-2 sometimes. So I think in football everything is possible. Game is 90 plus minutes, so it's not so important how it will start, important how it will end. Kosja tutaj odpowiedział, że wielu obserwatorów tak powie, że tutaj Raków będzie prowadził grę w tym spotkaniu i grają w domu, więc to można powiedzieć, że jest to dosyć oczywiste. Zaczynamy mecz zawsze od 0 do 0. Jeśli Raków taką bramkę strzeli, to trzeba to zaakceptować i grać dalej, spróbować te straty odrobić. Prosimy o kolejne pytanie. Dziękuję bardzo. Surajtach. Czy są jakieś kolejne pytania? Another questions? I don't see. Thank you, coach. Thank you, Konstantin. Thank you. Now the training of Flora is on the main pitch. Trening Flory za kilkanaście minut na głównej płycie boiska. Dziękujemy.